Witajcie, nowa sonda. Spytam się ludzi, co sądzą o pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół. Miłego oglądania. Co pani sądzi o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? Nie mam zdania. Nie są chyba potrzebne w tych czasach. Mi się tak wydaje. Bynajmniej. Lepiej jaki alfabet? Jakiego lepiej alfabetu używać? Naszego. Czyli jakiego? O Boże, nie wiem jak się nazywa. Hebrajski? Hebrajskiego mi się tak wydaje. Co pani sądzi o nowym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? No nie mam pojęcia. Jak pani myśli, to będzie dobre dla polskiego szkolnictwa? No, na pewno dobre. Wszystkie języki, które uczą się ludzie, to jest na plus. Czyli tak nowy alfabet, bo tak mamy alfabet polski, czyli nowy alfabet. Słyszałam już o tym. Pani słyszała o tym pomyśle, tak? Tak, słyszałam o tym pomyśle. Czemu nie? Proszę mi powiedzieć, co pani myśli o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? No, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że się może przydać na lekcję polskiego na przykład. Do pani Bożeny Anuszczyk czy coś takiego. Nie no, ciężko powiedzieć. Może ma to swoje plusy i minusy na pewno. Że pani chce pozdrowić swoją nauczycielkę polskiego. Bardzo pozdrawiam panią profesor Bożenę Anuszczyk. Razem z Gosią, nie? Tutaj nasza laureatka. Ja również bardzo serdecznie ją pozdrawiam. Laureatka z czego? Finalistka z języka polskiego. I czyli też jesteś za tym, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? W takim umiarkowanym stopniu tak. Dziewczyny, co myślicie o nowym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? Alfabet łaciński. Nie, zdecydowanie nie. To jest bardzo, no, nie wiem, nie mam zdania chyba na ten temat. No ja myślę, że nie, bo to jest nieopłacalne, dlatego że ten język już można powiedzieć, że wymarł. I po co? Po co? Proszę mi powiedzieć, co pani myśli o najnowszym pomyśle polityków na temat tego, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? Nie mam zdania na ten temat. Nie mam dzieci, nie mam zdania na ten temat. Ale jakby pani była w szkole, to chciałaby się pani uczyć alfabetu łacińskiego? Myślę, że jest mi to niepotrzebne. Tak, także chyba nie. A jakiego pani alfabetu się uczy, jak pani była w szkole? Alfabetu polskiego, no tak? No nie wiem, czy on ma jakąś nazwę. No normalnie, ABC nasze, tak? Proszę powiedzieć, co pani myśli o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? Nie interesowałam się tym tematem zbytnio, ale myślę, że to byłby dobry pomysł, ponieważ dzieci też by się nauczyły się czegoś nowego i poznały inną kulturę. Co pan sądzi o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? O, proszę pana, o łacinie do szkół, łacina mogłoby być, bo na przykład na ten temat mówimy o tym, no, o tej tęczy, to nie. Rozumie pan, o co się rozchodzi, no nie? Ja się pytam o alfabet łaciński. Może być. A jakiego pan się uczył kiedyś alfabetu? No, naszego polskiego. No, 65 lat mam, no to naszego polskiego się uczyłem alfabetu. Ale łacina może być. Dziękuję, życzę miłego dnia. Dziękuję. Proszę mi powiedzieć, co pan sądzi o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? No, myślę, że to dobry pomysł. Znaczy, no po prostu nauczyć się innego języka właśnie, bo ja właśnie uczyłem się w liceum starogreckiej łaciny i to warto wiedzieć właśnie, jakby ktoś poszedł na przykład kierunek lekarski, to łacinę bardzo pomaga z anatomią na przykład. Proszę mi powiedzieć, co pan sądzi o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? Nie mam specjalnie zdania, ale sądzę, że absolutnie niepotrzebnie. Tyle mogę powiedzieć. Proszę mi powiedzieć, co pan sądzi o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? Powiem panu, że się nie zastanawiałem nad tym, ale to by było chyba dobre. Zawsze to nowy język, tak? Bo teraz mamy alfabet polski. No to uważam, że chyba to by było nawet i wskazane. Dla początkujących oczywiście, no bo to
To, co ja się orientuję. Kiedyś się uczyłem, ale to było 50 lat temu. A jakiego pan się kiedyś alfabetu uczył? Angielskiego, trochę właśnie łaciny. No i to wszystko. Tak, to był polski alfabet. No. A, B, C, D, E, F, G. No to To nie polega dyskusji. co pani sądzi o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? No bardzo dobry. Zły? Dlaczego? Ja byłam młoda, ja się uczyłam w liceum łaciny. I francuskiego, i łaciny. Nie zaszkodziło mi to. A jakiego pani alfabetu się uczyła w szkole? Rosyjskiego, polskiego. No nic więcej. Co pani myśli o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? Alfabet łaciński? Tak. Spoko, ale alfabet łaciński to przecież to nie jest... No, nie, dobra, bo wyjdę na jakiegoś pustaka zaraz. No ale co to jest ten alfabet łaciński? No alfabet łaciński, no ale przecież z łaciny no to są nawet słowa u nas, tak? Jakieś tam, Jakie? no różne. A jaki to jest alfabet łaciński, jeśli pani wie? Nie wiem, zaraz wyjdę naprawdę na jakiegoś pustaka. Nie wiem. Czyli fajnie było coś nowego wprowadzić, tak? Nie, no pewnie, tak. W końcu to alfabet łaciński. No pewnie. A jaki mamy alfabet teraz w szkołach? Łaciński. Co pani sądzi o nowym pomyśle polityków o wprowadzeniu alfabetu łacińskiego do szkół? Przepraszam, przez 3 dni nie byłam na bieżąco z polityki. A o co chodzi konkretnie? No, że nie chcą wprowadzić język jaki? chcą wprowadzić do szkół alfabet łaciński. Nie, daliby bardziej chiński, by się bardziej przydał niż łaciński. Ale bez i tego oni są dobrzy, bo w łacinie są najlepsi, zwłaszcza czasami na mównicach poselskich. Także nie ma lepszych od nich. Co pan sądzi o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? Nie wiem, nie interesuję się polityką. Jak dla mnie jest to niepotrzebne. A jakiego alfabetu pan się uczył w szkole? Takiego jak wszyscy. Ewentualnie jeszcze cyrylicę, ale to w liceum. Co pani myśli o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? Alfabet łaciński? Tak. No przecież to jest alfabet. Jakiego pani alfabetu uczyła się w szkole? No jakiego? No nie łacińskiego? No łaciński chyba, prawda? Nie wiem. No tak, no więc nie, no takie... To proszę coś... Polski. Alfabet polski. Proszę? Alfabet polski. No dobrze, no ale przecież to jest pochodna łacińskiego. Dokładnie tak. Brawo dla pani. Miłego dnia. Proszę powiedzieć, co pani sądzi o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? Z tego, co się orientuję, to będzie podchwytliwe w stylu cyfry arabskie, więc to będę musiała się zastanowić. Czy my nie używamy alfabetu łacińskiego na co dzień przypadkiem? To nie jest łacina? A jaki alfabet ma? Łacina, to nie jest łacina jako język łaciński, alfabet chyba łaciński, nie? Nie mam pojęcia. Jakiego pani alfabetu uczyła się w szkole? Polskiego. Pewnie łacińskiego, nie mam pewności, nie wiem tego. Pani już nas oglądała? Nie, ale to pytanie brzmi jak podchwytliwe. Czyli pani nas oglądała? Nie przypominam sobie, ale możliwe, nie pamiętam. Pani mówiła o cyfrach arabskich. Proszę mi powiedzieć, co pani sądzi o najnowszym pomyśle polityków, żeby wprowadzić alfabet łaciński do szkół? Wie pan co, to jest jakiś pewnie śmieszny program, prawda? Tak się spodziewam. Alfabet łaciński. A czy my nie mamy takiego? Już chyba teraz funkcjonuje taki, prawda? Nie, no jaki mamy od kilku lat w szkołach? No alfabet normalny. To jaki jest? Polski, tak? Alfabet. No tak, polski. No właśnie, teraz chcą wprowadzić alfabet łaciński. Łaciński to nie jest taki sam? Czy literki się różnią w łacinie? Oprócz chyba ci, to chyba nie bardzo. Tak mi się wydaje. Nie myślałem, że nie ma alfabetu polskiego. A widzi pan, a tu mnie pan zagiął. No rzeczywiście, możliwe. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał oraz kliknijcie w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, ponieważ wrzucam 3 razy materiał w tygodniu. A poza tym zapraszam na moje social media, czyli Instagram i Facebook. Wszystkie linki na dole. Trzymajcie się. Cześć!